Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Na kanale tym wielokrotnie omawiałem różne składniki antyodżywcze, takie jak na przykład kwas fitynowy, czy szczawiany, lub goitrogeny, i te składniki odżywcze znajdują się oczywiście w warzywach i blokują różnego rodzaju witaminy i minerały. Zainteresowanych oczywiście odsyłam do tych odcinków, żeby dowiedzieć się więcej o tych mechanizmach i jak różnego rodzaju właśnie przede wszystkim warzywa będą blokować wchłanianie składników odżywczych. Natomiast dzisiaj chciałbym omówić bardzo podstępny składnik antyodżywczy i prawdopodobnie, jeśli miałbym to oceniać w jakikolwiek sposób, najgorszy ze wszystkich. Mianowicie węglowodany czy cukry, mówiąc ogólnie. W wielu rozmowach, które miałem, czy z lekarzami, czy z innymi dietetykami, czy szczególnie pacjentami, założyłem, że nie ma absolutnie żadnej świadomości, że to są składniki antyodżywcze. I nie bez powodu takie określam, ponieważ istnieje całe mnóstwo badań, które będą pokazywać, że będą one pozbawiać nas i witamin, i minerałów. I w tym odcinku omówimy sobie tylko i wyłącznie witaminy, natomiast minerały omówię w osobnym odcinku i oczywiście też mechanizmy, które będą kierować tym uszczuplaniem naszych zapasów i witamin, i minerałów. Muszę jeszcze podkreślić, że te mechanizmy, które będę opisywać w tym odcinku, mianowicie jeszcze raz jak podwyższony poziom glukozy, czyli hiperglikemia, oraz oczywiście powiązane z tym hiperinsulinemia będzie wpływała na pozbawianie nas, na zwiększone usuwanie witamin z organizmu. Natomiast poza tymi normalnymi mechanizmami jeszcze warto podkreślić, istnieją inne mechanizmy, które będą potęgować usuwanie witamin z organizmu u osób, które już wykształciły insulinooporność, czy na przykład mają cukrzycę typu 2 lub u osób otyłych i szczególnie u osób otyłych, które mają insulinooporność. Ponieważ u takich osób oczywiście przede wszystkim na przykład dochodzi do częstszego oddawania moczu, żeby usunąć nadmiar glukozy z organizmu. Częstsze oddawanie moczu będzie powiązane, niestety nieuchronnie, z dodatkowym usuwaniem i minerałów, i witamin. Następuje częstsze pocenie, które znowu tą samą drogą będzie pozbywać się tych witamin i minerałów. Ale też przede wszystkim będą występować dosyć mocne stany zapalne, a stany zapalne znowu mają to do siebie oczywiście, że trzeba je jakoś usuwać, czy organizm będzie próbować je usuwać, często bezskutecznie oczywiście w takich przypadkach, a wszystko w organizmie kosztuje. Albo kosztuje cząsteczki energii, albo kosztuje oczywiście składniki odżywcze. Także jeszcze teraz w przypadku, kiedy będzie występowała insulinooporność, czy ktoś już jest otyły, będą występowały dodatkowe mechanizmy, które będą zaostrzać czy potęgować to usuwanie witamin i minerałów z organizmu. Zacznijmy od ukochanej przez wszystkich witaminy C. Więc witamina C, to jest absolutnie fascynujący mechanizm, jest transportowana w organizmie przy pomocy transporterów glukozy. Jak ktoś miał do czynienia z biochemią, to pewnie kojarzy takie nazwy GLUT1, GLUT3, GLUT4, tych glutów jest mnóstwo. Natomiast w organizmie do transportu witaminy C używane są transportery GLUT1, GLUT3 i GLUT4. Jeszcze raz, powiedzieliśmy sobie, że to są transportery glukozy. Innymi słowy, występuje konkurencja, mocna konkurencja między witaminą C a glukozą, jeśli chodzi o transport. I niestety witamina C nie ma tutaj pierwszeństwa. To znaczy, jeśli dochodzi do zwiększonego poziomu glukozy w krwiobiegu, czyli właśnie tej tak zwanej hiperglikemii, to wtedy te taksówki molekularne, czyli gluty, zostają przejmowane przez glukozę. Organizm absolutnie nienawidzi, kiedy mamy wysokie stężenie glukozy, próbuje ją usuwać na każdy możliwy sposób. Oczywiście od tego między innymi są wrzuty insuliny, ponieważ wysokie stężenie glukozy jest toksyczne dla organizmu. Dochodzi między innymi do glikacji tkanek, czyli można powiedzieć takiego oblepiania cukrem różnego rodzaju struktur, szczególnie białek, i w tym momencie ciało przestaje rozpoznawać te struktury białkowe. Dzieje się to na przykład z lipoproteinami LDL czy HDL i wtedy takie wypaczone struktury nie są rozpoznawane przez ciało i mogą być przez ciało atakowane. A więc, jak sobie mówiliśmy, ciało nie lubi tego wysokiego poziomu glukozy, dlatego właśnie glukoza ma absolutną preferencję czy prawo pierwszeństwa tutaj, jeśli chodzi o przejmowanie tych transporterów glukozy. Tym samym
jeśli mamy wysoki poziom glukozy, te transportery, których używa witamina C, więc GLUT1, GLUT3, GLUT4 są przejęte przez glukozę i witamina C zostaje na przystanku i może ewentualnie pomachać glukozie, która odjeżdża tymi taksówkami. No i teraz co z tą witaminą C? Zostanie usunięta. Po prostu zostaje wysikiwana z organizmu, ponieważ organizm, jeśli nie jest w stanie po prostu dostarczyć tego do tkanek, to będzie musiał to wysikać. I oczywiście warto podkreślić, dokładnie to samo dzieje się między innymi z glukozą. Dlatego jednym z takich typowych, praktycznie wydaje mi się już wszyscy kojarzą, objawów insulinooporności albo cukrzycy jest zwiększone pragnienie, ponieważ organizm chce dostarczyć więcej wody do organizmu, żeby rozcieńczyć glukozę i częstsze oddawanie moczu. Tak, bo organizm jednocześnie próbuje wysikać ten nadmiar glukozy. Jako ciekawostkę wspomnę, że są fajne badania, które pokazują, że między innymi właśnie wymiecenie witaminy C poprzez nadmiar glukozy w krwiobiegu jest potencjalnie jednym z mechanizmów, oczywiście jednym, bo tych mechanizmów będzie mnóstwo, rozwoju miażdżycy. I ten mechanizm jest znowu fascynujący. Wspominałem o nim w wywiadzie u Darii Łukowskiej o cholesterolu, że w momencie, w którym spożywamy jakąś nawet ciut większą dawkę glukozy, niszczymy tak zwany glikokaliks. I glikokaliks, ja to nazywam taki molekularny dywan, który wyściela między innymi śródbłonek naczyń krwionośnych. Czyli to są takie witki, taki dywanik, który jeszcze raz wyściera śródbłonek i on pełni mnóstwo funkcji. On się składa z glikolipidów, glikoprotein i jedną z funkcji tego glikokaliksu jest ochrona śródbłonka. To znaczy, żeby cokolwiek, co było w krwiobiegu, nie wchodziło w bezpośrednią interakcję, o ile to możliwe, czy przynajmniej ograniczało tą bezpośrednią interakcję, wydaje mi się, że lepiej tak to ująć, z śródbłonkiem. Natomiast większy wyrzut i glukozy, i insuliny zmiata ten glikokaliks i w zależności od tego, jaką dawkę glukozy spożyliśmy, jest w stanie zmieść ten glikokaliks na 12 do nawet 24 godzin. Przykładowo, jeśli ktoś doszedłby do poziomu cukru 300, to w tym przypadku, bo jak pokazują badania, ten glikokaliks jest wymieciony na 24 godziny. I co się dzieje w tym momencie? Jeszcze raz, cokolwiek, co jest w krwiobiegu, może się bezpośrednio przyłączać do śródbłonka. I dzieje się tak między innymi z monocytami. To znaczy monocyty są rekrutowane w dużo większej ilości wtedy do śródbłonka i w śródbłonku zamieniają się w makrofagi, potem powstają komórki piankowe, bla, bla, bla i mamy blaszki miażdżycowe. Nie mamy czasu na streszczanie tego tym razem, ale jest to taki jeden mechanizm. A ponieważ jednocześnie z tą falą glukozy, która wymiecie ten glikokaliks, mamy wymiecenie witaminy C z organizmu w olbrzymiej ilości, to dochodzi do tego, do czego dochodzi, czyli właśnie zwiększonych stanów zapalnych w śródbłonku naczyń krwionośnych. Druga w kolejce jest witamina D i jeśli chodzi o witaminę D, przede wszystkim jeśli chodzi o obniżanie jej poziomu, to będziemy mówić o fruktozie. Są jakieś wzmianki w badaniach, że również wyższe stężenie glukozy będzie w stanie obniżyć poziom witaminy D, natomiast przede wszystkim jeśli chodzi o takie przyzwoite badania, dobre badania, to będziemy mówić o fruktozie. Jeśli chodzi o szerokie omówienie tego tematu, to odsyłam do tego filmiku, w którym omawiałem szczegółowe mechanizmy. No teraz w skrócie po prostu wspomnę, że aby zaktywizować witaminę C, czyli witaminę D, czyli wytworzyć tą aktywną formę witaminy D, więc calcitriol, będziemy potrzebować, czy witamina D będzie potrzebować przejść przez 2 procesy hydroksylacji i one się odbywają w nerkach i wątrobie. I w tym procesie będą brały udział enzymy, które się nazywają hydroksylazy. I właśnie bohaterem tego obniżania poziomu witaminy D przez fruktozę będzie enzym 24-hydroksylaza i on jest odpowiedzialny za degradację witaminy D i w momencie, w którym spożywamy większą dawkę fruktozy, stężenie tego enzymu, aktywność tego enzymu zaczyna rosnąć, więc jest degradacja witaminy D dużo większa, więc jest dużo mniejsza możliwość, że przekształci się w swoją aktywną formę. Jednocześnie enzym, który jest odpowiedzialny za produkcję, za aktywizację witaminy D, więc 1-alfa-hydroksylaza, jej stężenie spada. Czyli jeszcze raz, degradacja odbywa się poprzez zwiększenie stężenia i aktywności enzymu 24-hydroksylazy, jednocześnie zmniejszenie aktywności
i stężenia enzymu 1-alfa-hydroksylazy. Następne w kolejce będą witaminy B1, B2 i B3, czyli odpowiednio thiamina, riboflawina i niacyna. Tutaj mechanizm jest troszeczkę inny, jeśli chodzi o, że tak powiem, wypłukiwanie tych witamin z organizmu przy podwyższonym poziomie glukozy. Aby zamienić glukozę w energię, a więc innymi słowy, aby utlenić czy poddać oksydacji glukozę, aby wyprodukować cząsteczki energii ATP, będą potrzebne dosyć duże ilości minerałów i witamin i przede wszystkim te witaminy obejmują witaminy z grupy B. Czyli tutaj to wypłukiwanie witamin będzie polegało na tym, że jest zwiększone zapotrzebowanie zużycia tych witamin, aby wyprodukować energię, bo po prostu bez tych witamin, jeszcze raz glukoza po prostu nie będzie w stanie być zamieniona w energię. I oczywiście, żeby było jasne, aby zamienić dowolny makroskładnik odżywczy, czy to białka, czy to tłuszcze w energię, będziemy potrzebowali pewnych ilości witamin i minerałów. Natomiast glukoza, bym powiedział, jest tak niesamowicie podstępna, jeśli o to chodzi, glukoza, węglowodany i cukry, ponieważ jeśli chodzi o przekształcanie węglowodanów, czy mówiąc ogólnie cukrów w energię, używamy tak zwanych procesów szybkich. Czyli wielokrotnie mówiłem na tym kanale, jest to choćby glikoliza, jest to fosforylacja oksydacyjna, czy jest to szlak pentozofosforanowy. I to są procesy szybkie i one rzeczywiście bardzo, bardzo szybko produkują energię w porównaniu do procesów długich, wolnych, jak beta-oksydacja, czyli utlenianie tkanki tłuszczowej. Natomiast, jak to mówią w Stanach, nie ma coś takiego jak darmowy lunch. To znaczy ta przyspieszona produkcja energii wynika też między innymi z tego, że będziemy zużywać więcej składników odżywczych. Jakie są konsekwencje tego? Co się dzieje na naszych dietach, kiedy zaczynamy obcinać węglowodany? Bo wydaje mi się, że bez podkreślenia tego wiele osób nie zrozumie tego, jak bzdurne są niektóre zalecenia, którymi lekarze czy dietetycy próbują się posługiwać. Jeśli na przykład mówimy, że organizm potrzebuje określonej ilości, powiedzmy, witaminy B1 czy B2, B3 i potem ktoś patrzy na dietę niskowęglowodanową i mówi, nie ma szans, żebyś na przykład na tej diecie dostarczył tyle a tyle tej witaminy. To trzeba wiedzieć, że taki argument jest nonsensowny. Ponieważ w momencie, w którym zaczynamy eliminować węglowodany, zmieniają się też nasze normy żywieniowe, ponieważ po prostu łatwiej jest wtedy dostarczyć te składniki odżywcze właśnie dlatego, że one nie muszą być bezpośrednio zużywane do utleniania glukozy, żeby zamienić ją w energię. Tym samym, ponieważ jeszcze wiele osób nie wie, różnego rodzaju właśnie wytyczne, ile konsumować, jakich składników odżywczych, one powstały dla diet mieszanych. I te diety mieszane praktycznie w każdym kraju to są diety, w których zalecane stężenie węglowodanów wynosi od 40 do 60%. I tyczy się to również Polski. Więc w momencie, w którym zaczynamy mocno obcinać węglowodany, ilość dostępnych składników odżywczych zaczyna mocno rosnąć. Nie inaczej sprawa ma się z witaminą B6. Ponownie ta witamina jest zużywana jak między innymi te witaminy z grupy B, które już sobie omówiliśmy, jest używana do oksydacji glukozy, aby wyprodukować energię. I w jednym badaniu wzięto 9 uczestników, którym podano 1 gram glukozy na 1 kg masy ciała danej osoby i mierzono stężenie witaminy B6 w formie fosforanu piroksydylu czy na poziomie 0, czyli jako linię bazową po godzinie 2, 3, 4 i 5. I w skrócie bardzo polecam przeczytać sobie badanie. Po 5 godzinach nastąpiło znaczące obniżenie stężenia witaminy B6. Więc, że tak powiem, kolejna taka demonstracja, jak łatwo wypłukać po prostu te witaminy z organizmu w momencie, w którym stężenie glukozy jest wysokie. Jeśli chodzi o witaminę A, to jest prawdziwa uczta, jeśli chodzi o różnego rodzaju zależności. Tutaj niestety żałuję, nie potrafiłem znaleźć nigdy badań, które tak jak w przypadku witaminy B6 podają bezpośrednio glukozę i pokazują, jak zmienia się wtedy stężenie danej witaminy. Takie badania istnieją na przykład dla wielu minerałów, ale dla witaminy A nie. Natomiast patrząc na różnego rodzaju inne badania, wiemy, że główne białko, które transportuje witaminę A, retinol, w ciele nazywa się białko wiążące retinol. To jest RBP4.
4. Taki jest numer tego transportera. I jeszcze raz, to jest główne białko, które będzie transportować witaminę A po krwiobiegu. I to jest ciekawe, że to białko wiążące retinol, ono jest produkowane w tkance tłuszczowej, w adipocytach, mówiąc dokładnie, oraz w wątrobie. Same stężenie witaminy A, ono przede wszystkim 70% całej witaminy A, którą mamy w organizmie, będziemy składować w wątrobie. I okazuje się, że u osób, które cierpią na insulinooporność i cierpią na cukrzycę lub są otyłe, stężenie białka wiążącego retinol jest znacznie wyższe. To znaczy generalnie więcej tego retinolu będzie teoretycznie, i zaraz sobie powiem dlaczego teoretycznie, kursować po ciele. Ponieważ jeszcze raz jest większa mobilizacja między innymi wtedy tego białka wiążącego retinol z adipocytów. Natomiast okazuje się, że nawet jeśli, w zależności od badania, w jednym badaniu pokazuje się, że właśnie osoby otyłe mają niższe stężenie tego retinolu w krwiobiegu, w innym mają wyższe. I to, co wydaje się jakby rozwiązywać ten kłopot, to jest właśnie to, na jakim stadium potencjalnie niedoboru ktoś jest. Czyli jeśli mamy osoby, które dopiero zaczynają mocno przybierać na wadze, zaczynają wykształcać insulinooporność, stężenie retinolu może być wyższe, ale uwaga, patrząc na mechanizmy transportu tej witaminy A, w tym przypadku retinolu, czyli gospodarki retinolem, które badano na myszach, okazuje się, że owszem, stężenie retinolu może być wyższe w krwiobiegu, właśnie poprzez zwiększoną mobilizację tego transportera witaminy A, natomiast stężenie w tkankach drastycznie się obniża. Czyli dzieje się coś, czy jest to mechanizm, o którym mówiłem już wielokrotnie, jeśli chodzi o różnego rodzaju choćby minerały, tak? Czyli jeśli na przykład ktoś ma osteopenię, czy ma osteoporozę i będzie mierzyć sobie na jonogramie stężenie wapnia, okazuje się, że stężenie wapnia jest ok. No ale z badania na badanie okazuje się, że ubywa gęstości masy kośćca. I dlaczego? Ponieważ organizm będzie wyjmować minerały, czy w tym przypadku może wyjmować witaminy z tkanek tylko po to, żeby pchnąć je, aby wykonywać dane funkcje. Chociaż wychodzi na to, że w tym przypadku jakby funkcje tego retinolu, zwiększonej cyrkulacji retinolu po krwiobiegu są dosyć ograniczone. Wychodzi na to, że jest to jakiś efekt uboczny wykształcania tej insulinooporności i również przebierania na wadze. Pozwólcie, że podsumuję więc. Mamy różnego rodzaju organizacje, jak Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, między innymi, które po prostu przekonuje, że wszyscy powinni jeść węglowodany, cukrzycy również 40 do 60%, ale tych zdrowych węglowodanów, ponieważ to jest optymalna dieta. Natomiast jeśli spojrzy się na badania, okazuje się, że tak naprawdę ciężko znaleźć jakby jakiekolwiek korzystne porównanie diet wysokowęglowodanowych do diet niskowęglowodanowych. To nie jest tak, że diety wysokowęglowodanowe nie mogą być zdrowe. Wychodzi na to, że głównym warunkiem jest to, czy my jesteśmy w stanie przepalić tą energię, czy jesteśmy w stanie szybko zbić poziom glukozy. I oczywiście są różnego rodzaju nacje, są różnego rodzaju społeczności, albo też bym powiedział, jednostki, które mają na tyle aktywne tryby życia, że są w stanie bez problemu przez to przepalić. Kłopot polega na tym, że społeczeństwo jest głównie stacjonarne i nawet ten niewielka ilość wysiłku, której większość osób się poddaje, jest dosyć niewielka. Więc kłopoty, które sprawiają te diety, są olbrzymie. Odsyłam do innego filmiku, jeśli ktoś chce dowiedzieć się, jak wysokie stężenie glukozy będzie upośledzać funkcję immunologiczną organizmu poprzez upośledzenie procesu fagocytozy. To jest fascynujące. Czyli tak naprawdę na każdym kroku wychodzi na to, że węglowodany są absolutnie przerażające, jeśli chodzi o upośledzanie pracy naszego ciała, ale promocja musi być. Więc ja już dawno temu się wyleczyłem z tego, że po prostu różnego rodzaju organizacje, one są absolutnie niezależne. Swoją drogą też niedługo będę mówić o skali korupcji w różnego rodzaju, szczególnie amerykańskich paru towarzystwach, między innymi promujących diety wegańskie, bo to jest po prostu poezja, ile tam pieniędzy wpompowano, jakie afery wyszły w przeciągu ostatnich, wydaje mi się, że to było 6 miesięcy, naprawdę poezja. Jak mówiłem, w następnym odcinku opowiem o tym, jak zwiększone stężenie glukozy będzie zmniejszać stężenie wybranych minerałów, a w trzecim odcinku z tej, nazywam to w głowie miniserii, pokażę, jak fruktoza, wyższe stężenie fruktozy będzie w stanie
uwaga, nie dać energię, tylko obrabować nas z energii. To znaczy, że zamiast dostać energię z konsumpcji fruktozy, będziemy ją tracić, bo będzie podbierana przez fruktozę. I jakie mechanizmy tym kierują? Jeszcze warto podkreślić, że przede wszystkim te mechanizmy, o których mówię, będą tyczyć się różnego rodzaju śmieciowych kalorii, czyli różnego rodzaju dodatków cukru, syropów glukozowo-fruktozowych. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś nawet spożywa różnego rodzaju zdrowe rzeczy, zdrowe pieczywo, Boże, już nie przechodzi mi to przez usta, ale zdrowe pieczywo, jakieś pełnoziarniste i tak dalej. Natomiast tego jest na tyle dużo, że jeszcze raz mam wielokrotnie w ciągu dnia wysokie stężenie glukozy, albo na przykład ktoś je debilne posiłki w stylu płatki owsiane rano, zamiast glukoza skoczyć ci tak, to będzie po prostu godzinami wzrastać i spadać. To owszem, ten mechanizm też będzie mieć miejsce, ponieważ jeszcze raz organizm nie rozróżnia tego, co dało mu ten wysoki poziom glukozy, co spowodowało ten wysoki poziom glukozy. Chodzi o to, że sam wysoki poziom glukozy będzie prowadzić do tych kłopotów. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi i tak dalej, wejdź do komentarzy. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu, żeby mieć spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Jeśli chciałbyś przyspieszyć swoje tempo zapamiętywania informacji, ich rozumienia, wdrażania, polecam mój kurs Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, który pokazuje, jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z. Daty, którzy potrzebują szybko nauczyć się języka, polecam mój kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria słownictwa, gdzie pod moją opieką w obu kursach merytoryczną pokazuję, jak to robić, żeby w tym przypadku nie musieć cały czas płacić za korepetycje, szkoły językowe, podręczniki, 30 aplikacji, 70 programów do obsługi fiszek i tak dalej. Wszystkie badania będą przypięte do pierwszego komentarza, ponieważ jest tego za dużo, żeby zmieścić się w opisie. Jeśli ktoś chciałby poczytać trochę artykułów na temat właśnie pamięci języków, zapraszam do zapisania się do newslettera, link znajduje się w opisie i na końcu, jeśli ktoś chciałby wesprzeć kanał inaczej niż poprzez na przykład zakup kursów, polecam zostanie patronem. Kosztuje to 40 zł miesięcznie i w ramach patronatu można ściągnąć fiszki z gotowe fiszki z informacjami z tego odcinku i ostatnich parudziesięciu odcinków i w ten sposób można przyspieszyć przyswajanie tych treści, jeśli komuś na tym zależy, oraz jest tam również forum, jeśli ktoś chciałby mi zadać pytanie, ponieważ no niestety im większy jest kanał, tym mniej czasu, żeby odpowiadać na pytania w komentarzach, które są regularnie zostawiane. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.